Witam Państwa bardzo serdecznie. W moim dzisiejszym filmie opowiem Państwu o tym, jak we wrześniu 1939 roku Słowacja razem z hitlerowską III Rzeszą i Sowietami zaatakowała Polskę. Dowiecie się, dlaczego tego dokonała i jakie były rezultaty tej agresji. A złotymi patronami kanału są pani Ewa Szemraj i pan Andrzej Maciejewski z Alaski. Przedwojenna Polska nigdy nie uwzględniała w swoich planach obronnych tego, że kiedykolwiek może zostać zaatakowana przez Słowację. Tej zresztą jako samodzielnego podmiotu państwowego wtedy jeszcze nie było. Słowacja była tworem, który pojawił się na mapie Europy dopiero w marcu 1939 roku, gdy hitlerowska III Rzesza zajęła Czechy i Morawy. To właśnie wtedy Adolf Hitler dał swoje przyzwolenie na powstanie słowackiego państwa. Na jego czele stanął ksiądz Józef Tiso, lider Słowackiej Partii Narodowej, która od chwili swojego powstania domagała się pełnej autonomii dla Słowaków. Co ciekawe, partia księdza Tiso miała przez długi okres dobre relacje z rządem w Warszawie, w przeciwieństwie do relacji naszego rządu z rządem w Pradze. Te relacje zaczęły się w 1920 roku, gdy Czechosłowacja, wykorzystując prowadzoną przez Polskę wojnę z Sowietami, zajęła większość terytorium spornego Zaolzia. To właśnie wtedy polskie władze zaczęły wspierać Słowacką Partię Narodową jako siłę opozycyjną wobec czechosłowackiego rządu. Sytuacja zmieniła się dopiero po konferencji w Monachium, która miała miejsce w dniach 29 i 30 września 1938 roku. To właśnie wtedy Słowacka Partia Narodowa zbliżyła się do hitlerowskiej III Rzeszy, postrzegając sojusz z nią jako szansę na niepodległość Słowacji. Stało się jeszcze gorzej, gdy w listopadzie 1938 roku Polska zajęła kilka rejonów położonych na Spiszu i Orawie, a następnie w marcu 1939 roku wsparła Węgrów, gdy ci postanowili siłą odebrać Słowakom ich obszary na południu kraju. To był kluczowy moment dla relacji Słowaków z Polską w następnych miesiącach. Od tamtego momentu Słowacy zakładali już, że gdy III Rzesza zaatakuje Polskę, to oni wezmą w tym ataku udział. Wiosną 1939 roku, po tym jak Węgrzy zajęli południowe rejony ich państwa, Słowacy przystąpili do tworzenia swojej narodowej armii, która docelowo miała liczyć 150 000 żołnierzy. Już wtedy wydzielono z niej 1/3 sił, które miały w przyszłości, zgodnie z oczekiwaniem Hitlera, wziąć udział w realizacji planu Fall-Weiss, czyli niemieckiego ataku na Polskę. Dla samych Niemców o wiele ważniejsze od udziału słowackich wojsk w ataku na Polskę było jednak uzyskanie dostępu do graniczących z Polską rejonów Słowacji, gdzie mogli zgromadzić potrzebne do ataku na Polskę zapasy broni, amunicji, paliwa oraz zbudować polowe lotniska dla samolotów Luftwaffe. Był to nawet jeden z kluczowych elementów, jakie miały zapewnić ostateczny sukces planu Fall-Weiss. I w lipcu 1939 roku, po formalnej zgodzie rządu premiera Tiso, Niemcy rozpoczęli realizację tego zadania. Niezależnie od tego, 12 sierpnia 1939 roku słowacki rząd zawarł z III Rzeszą formalny układ, który określił zasady współdziałania słowackich sił z Wehrmachtem w czasie jego ataku na Polskę. Na mocy tej umowy sformowany został słowacki korpus oznaczony kryptonimem Bernolak, którego dowódcą został generał Ferdynand Katlosz.
W jego skład weszły 3 dywizje piechoty oznaczone kryptonimami Janosik, Skultety i Rezus. Już po rozpoczęciu działań wojennych słowacki korpus biorący udział w ataku na Polskę został dodatkowo wzmocniony grupą szybką Kalińczak. Głównym zadaniem słowackiego korpusu miała być osłona wschodniego skrzydła niemieckiej 14 Armii dowodzonej przez generała Wilhelma Lista oraz zablokowanie ewentualnego kontruderzenia polskich sił na kierunku słowackim celem oskrzydlenia niemieckiej 14 Armii. W dalszym etapie walk słowacki korpus miał zająć południową część województwa krakowskiego i lwowskiego. Gdy 1 września 1939 roku ruszyło niemieckie natarcie na Polskę, siły słowackiego korpusu uderzyły m.in. na Zakopane, Niedzicę, Krynicę, Komańczę, Sanok i Cisnę. W rezultacie tego słowacka dywizja Janosik już 1 września zajęła Zakopane, a następnie zbliżyła się do Nowego Targu i zajęła Muszynę. Druga słowacka dywizja Skultety uderzyła dopiero w następnym tygodniu niemieckiej kampanii, ale natrafiła na zacięty opór polskiej III Brygady Górskiej Korpusu Ochrony Pogranicza, której pododdziały przeprowadziły kilka kontrataków, zajmując nawet na pewien czas kilka słowackich miejscowości leżących nad Popradem. Podobnie było z 3. dywizją słowackiego korpusu oznaczoną kryptonimem Rezus, która także natrafiła na silny polski opór. Ale po jakimś czasie jej pododdziałom pancernym udało się wedrzeć na około 60-90 kilometrów w głąb polskiego terytorium. Jednak dalej już nie posuwała się do przodu, ponieważ została zastopowana przez niemieckie dowództwo. W ataku na Polskę udział wzięło również słowackie lotnictwo, jednak na bardzo niewielką skalę. Siły słowackie po wkroczeniu na tereny południowej Polski podjęły również współpracę z utworzonym pod patronatem Niemiec Legionem Ukraińskim, dowodzonym przez pułkownika Romana Szuszko, który to legion operował w rejonie Sanoka, Leska, Ustrzyk Dolnych i Sambora. Choć w czasie słowackiego uderzenia na Polskę nie stoczono poważniejszych bitew, a jedynie drobne starcia i potyczki, to i tak zabici i ranni byli po obydwu stronach. Słowacy stracili co najmniej 18 żołnierzy, 46 odniosło rany, a 11 uznano za zaginionych. Po stronie słowackiej były też 2 zestrzelone samoloty myśliwskie oraz 1 zniszczony samochód pancerny. Z kolei po stronie polskiej w wyniku tych walk było co najmniej kilkudziesięciu zabitych, a 1350 polskich żołnierzy trafiło do słowackiej niewoli. W połowie września 1939 roku siły słowackiego korpusu wycofały się jednak z Polski. Rząd księdza Tissot atak słowackich wojsk na Polskę uzasadniał rzekomym zagrożeniem ze strony Polski i konfliktem z nią o Spisz i Orawę. Ostatnim aktem udziału Słowaków w niemieckim ataku na Polskę we wrześniu 1939 roku była defilada zwycięstwa słowackiego korpusu, jaka miała miejsce 5 października 1939 roku w Popradzie, w której udział wzięło wielu słowackich i niemieckich dostojników. Wielu słowackich dowódców i żołnierzy otrzymało wówczas za rzekome męstwo w czasie kampanii w Polsce Słowacki Krzyż Wojskowy oraz pamiątkowy medal Jaworzyna Orawa, ustanowione przez rząd księdza Tissot z tej okazji. Po zakończeniu kampanii wrześniowej Hitler podziękował Słowakom za bohaterską postawę ich armii w czasie ataku na Polskę.
W listopadzie 1939 roku wódz III Rzeszy w nagrodę za udział w napaści na Polskę przekazał Słowacji północną część Spiszu i Orawy, do której Słowacja rościła sobie prawo, oraz prawie 30 wsi, które przed wojną należały do powiatu nowotarskiego. Ale udział słowackiego korpusu w niemieckiej napaści na Polskę nie był końcem współpracy Słowaków z niemieckim okupantem. W następnych latach ta współpraca również miała miejsce, tyle tylko, że już na zupełnie innych polach. Słowackie służby graniczne z wielkim zaangażowaniem wyłapywały i przekazywały Niemcom polskich żołnierzy usiłujących przedostać się przez słowacką granicę w swojej drodze na zachód. Słowackie służby blisko również współpracowały z niemieckimi służbami w zwalczaniu polskiego podziemia, a zwłaszcza w polowaniu na jego kurierów. Jan Karski był jednym z tych, którego Słowacy ujęli po przekroczeniu granicy słowackiej, a potem przekazali niemieckiemu gestapo. Trudno jest zapomnieć o tym, że Słowacy we wrześniu 1939 roku byli dla Polski trzecim agresorem. Szkoda tylko, że ten fakt został całkowicie pominięty w polskiej historii. Chyba najwyższy czas, aby to w końcu naprawić. W moim następnym filmie opowiem Państwu o zbrodniach, jakich we wrześniu 1939 roku dopuściły się w Polsce jednostki niemieckiego Wehrmachtu oraz oddziały Einsatzgruppen, czyli oddziały niemieckiej policji bezpieczeństwa. Ich ofiarą były tysiące niewinnych polskich cywili. Ten film zatytułowałem Wrześniowe zbrodnie Niemców. Gorąco zapraszam do oglądania. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, pani Ewie Szemraj i panu Andrzejowi Maciejewskiemu z Alaski, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Michał Rychwalski, Dariusz Wietrzykowski, Artur Drogosz, Arkadiusz Strykowski, Bartłomiej Biegała, Wojciech Trojan oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i wiosna.pl. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.